Siemka, ja jestem Adachu i witam was w kolejnym odcinku z przemyśleniami z Naruto. Dziwnie się czuję, bo to jest pierwszy raz, kiedy ten duży odcinek dzielę na dwa małe odcinki, co było spontaniczną decyzją, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnych odcinkach, w zasadzie o, nie wiem, 9, nie, dobrze mówię? 9? Coś koło tego, 9 czy 10 odcinkach, które opowiadały o walce braci. Dużo, bardzo dużo się działo, te odcinki były wręcz napchane treścią, dlatego też w mojej głowie pojawiały się dodatkowe myśli, cały czas jakieś teorie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak już mieliśmy, przejdę do tego później, szczegółowo opowiem o tym, co się działo później, co opowiadał Madara, ale kurde, chyba to jest taka moja ulubiona w ogóle część Naruto, nie wiem, czy mogę to nazwać sagą, bo też mieliśmy tak w zasadzie ten ark Jiraiya był świetny, ale też ark walki z Sasuke, z Itachim, mimo tego, że to były postacie, do którymi nie pałałem do tej pory jakąś szczególną sympatią, to teraz sobie myślę, że może to jest kwestia tego, że zostały one przedstawione w taki, a nie inny sposób i od jakiegoś czasu nie były rozwijane, a teraz zostały rozwinięte i trochę inaczej zostały pokazane. Zaraz do tego przejdę, rozsiądźcie się wygodnie, weźcie sobie Twixa, Nekon, ty nie bierz Twixa, bo będziesz znowu narzekał, że jadłeś Twixa. Jeszcze raz dziękuję Rafałowi za maskę. Kurde, chciałem zrobić taką fajną miniaturkę właśnie jak Madara, tak odsłaniał troszeczkę swoje oko. Wiecie co? Ja nadal uważam, ale nie powiem wam o co chodzi, albo zresztą wiecie, bo ostatnio o tym mówiłem, że tożsamość Tobiego, gdyby to był po prostu Madara i gdybyśmy mieli zobaczyć jego twarz, to byłoby za łatwe. To byłoby za łatwe. Jest postać w historii, która miała Sharingana, która straciła jedno oko, plus jeszcze Kisame powiedział coś ciekawego. Ja do końca nie ufam temu, że Madara to po prostu Madara. Tam się dzieje grubiej. Ale nie chcę, żebyście mi pisali w komentarzach, bo cały czas są komentarze, że to jest to. Ja nie czytam. Ja nie czytam. Odcinam się od tego, ale dobra. Ja na początku, przy kolejnym odcinku, po tej śmierci Jirai, musiałem to obejrzeć jeszcze raz, bo nie wiedziałem, czy ja przypadkiem nie włączyłem złego odcinka. Bo nagle się okazuje, że Sasuke idzie zrobić siku do groty, a tam spotyka Itachiego i go zabija. Ja mówię, ja jakiś czeski błąd zrobiłem, zamiast 134 włączyłem 143, oni się już 10 odcinków biją. Nie, okazało się, że to było jakieś genjutsu. W ogóle Sasuke na chillu podchodzi do niego, zabija go i jakby... Dla mnie to było dziwne, że w Sasuke nie było w ogóle żadnych takich mocnych emocji, kiedy on spotkał Itachiego, kiedy się z nim bił, takiej ekscytacji, takiej chęci zabójstwa. Może to jest właśnie kwestia tego, że dorósł i wydoroślał i wyciągnął wnioski z tej walki na korytarzu hotelowym, bo wtedy, wiecie, zdenerwował się i mówi: Itachi, kurwa! I tym Chidorim go próbuje zaatakować, ale może to była kwestia tego, że to było jakieś widmo, klon, skąd on się tam w ogóle wziął w tej jaskini, jakiś klon Itachiego. Odnośnie jeszcze tego Tobiego Madary, tak będę na niego mówił, mieliśmy znowu scenki, jak on siedzi na tym kamieniu, na tym pomniku, na swojej niby głowie i jest wprost mówione, że to jest Madara Uchiha. Nawet Kisame do niego mówi Madara. On się przedstawia, on opowiada z własnej perspektywy, jest pokazane, że jest stary i też było wytłumaczone, dlaczego tak długo przeżył. Ale dlaczego do tej pory nie pokazał twarzy? Może dlatego, że ma tylko jedno oko? Właśnie o to chodzi w tej masce. Przecież ta maska idealnie pasuje do Obito, do kolegi Kakashiego. A tutaj mówimy, że to jest Madara, który jest zupełnie inną postacią. O co tu chodzi? Kurwa, tutaj też jest jakaś tajemnica, która niby już nie jest tajemnicą, ale jednak tę maskę z jakiegoś powodu nosi. I nie pokazał nam z jakiegoś powodu całej swojej twarzy. Widziałem taki komentarz, nie wiem, czy go dobrze przeczytałem, bo to też było takie, że rzuciłem okiem i mówię, nie, tam coś piszą, że jeśli nie jesteś na ostatniej sadze Shippudena, to tak naprawdę nie wiesz, kim jest Tobi. No ja nie wiem, czy w to wierzyć, czy nie. Póki co bawię się dobrze, ale poradzę sobie sam. W ogóle też zwróćcie uwagę na to, że fajnie, że w taki naturalny sposób cały czas przechodzimy z mniejszych antagonistów, takich potencjalnie mniejszych, do coraz większych. Nie chcę mówić, że Orochimaru był najmniejszy, ale mieliśmy na początku w pierwszym Naruto w egzaminie na Chunina Orochimaru, który robił totalną robotę, robił mega aurę. Po tej Konoha Crash pojawiło się Itachi z Kisame jako Akatsuki oczywiście, więc mieliśmy też Itachiego, mieliśmy Paina, który był pokazany jako ten szef Akatsuki i teraz okazuje się, że jednak szefem jest Madara, więc stopniujemy to cały czas do góry, co mi się bardzo podoba, ale to nie są postacie, które wychodzą sobie z dupy. To nie jest tak, że wychodzi sobie z szafy jakiś tam Radosław Malinowski i mówi:
jestem ogólnie silniejszy niż Madara, ale nie znacie mnie do tej pory. Nie, no tutaj jest tak, że wszyscy są ze sobą powiązani, my o tych postaciach słyszeliśmy i to jest takie naturalne stopniowanie, naturalne odsłanianie kart i wychodzi po prostu na to, że ta układanka nie jest taka prosta, jak nam się wydaje. Bardzo mi się to podoba, co mi się akurat, nie, że nie podobało, bo to było zrozumiałe, ale tak mi się przykro zrobiło, jak Sasuke spotkał klona Naruto w lesie i go tak zniszczył bez słowa, nawet nie mrugnął, nie? Po tylu latach, no może nie już latach, bo oni się spotkali po timeskipie, ale po tylu miesiącach mimo wszystko spotkali się w jakimś tam sensie, bo to był klon i Sas tam nawet do niego nie mówi. Sasa do lasa biegnie sobie i nawet nie patrzy, że spotkał swojego najlepszego przyjaciela z młodości. Ostatnio miałem, nie chcę, że powiedzieć pretensje, ale taką zagwozdkę, bo oczywiście wiedziałem, że to nie jest do końca jeszcze wytłumaczone, więc się nie czepiałem tego w takim sensie stricte, ale mówiłem o tym, po co Sasowi, lubię tak na niego mówić, sorry, jeśli was to denerwuje, ale Sas, to jest taka dobra ksywka. Po co Sasowi ta drużyna, Suigetsu, Karin to była ta ruda, ja ostatnio Karin powiedziałem na Conan, okej, już wiedziałem skąd mi się Karin wzięła. I Judo, no nie? Jugo, skoro on chce się bić z Itachim tak naprawdę ze swoją własną personalną zemstą, no to on chce się bić z nim w drużynie? Nie, ta drużyna była mu tylko potrzebna do tego, żeby mu nie przeszkadzać w dojściu do Itachiego, nawet powiedział, że to jest moja vendetta, to jest moja zemsta, to jest moja walka, moja sprawa, wy się nie wtrącajcie, potrzebowałem was do tego momentu. I potem dość dziwna sytuacja, bo mieliśmy walkę Kisame i Suigetsu. Nie wiem do końca, czy to był sparring, czy to był taki zabijacz czasu, czy to była walka na serio, bo niby trochę się uśmiechali, oni się znali, ale nic z tej walki nie wyniknęło. W zasadzie to ja to traktuję jako taki zabijacz czasu. Tak samo troszeczkę jak tę walkę Tobi kontra Konoha. Nie wiem, w ogóle mangi nie czytałem Naruto, ale mam przeczucie, że ta walka w mandze mogła być krótsza. Że ona została celowo rozwinięta, tak by rozciągnięta na potrzeby anime. Mam takie przeczucie. Może tak nie było. Nie wiem. Ale takie sytuacje, jak na przykład on tam wie, podoba mi się to, jak on zmienia w ogóle głos, no bo jeśli to jest Madara cały czas i on tam potem mówił normalnym głosem, to tak, ten głos Tobiego jest bardzo zabawny. Jak na przykład Sakura próbuje w niego uderzyć, a on tam odskakuje i mówi OLE! Jak na korridzie, no nie? Podobało mi się to. W ogóle podoba mi się to, jak on udaje takiego dzbana, mimo wszystko potem zmienia głos i Kakashi nawet osrany, jak widzi tego Sharingana. Zresztą do tego też zaraz przejdziemy, bo nie chcę wyprzedzać wydarzeń, bo to nie było chronologicznie następne. No i potem mieliśmy przeszłość Itachiego. Przeszłość, którą już do tej pory widzieliśmy, która była pokazana już kilkukrotnie, natomiast tutaj została delikatnie rozbudowana i to wyglądało tak, jakby to zabójstwo klanu Uchiha Itachiemu ktoś zlecił. To wyglądało na ten właśnie korzeń, na to podziemie, na to Black Anbu, więc to wyglądało, jakby Itachi miał konszachty z Danzo. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, kto to jest, kto mu to zlecił, o co tutaj chodzi, ale też była budowana w pewnym sensie taka ideologia Itachiego. Bo to, że tam się działy jakieś dymy za kulisami i nie wiedziałem do końca, o co biega jeszcze w tym etapie historii, to jest zrozumiałe, bo potem zostało to rozwinięte. Natomiast ta ideologia Itachiego, tycząca się tego, że klany, organizacje, przywiązanie do nazwiska, to jest wszystko jak taka smycz, która ogranicza jednostkę w rozwoju. To jest zawsze jakieś ograniczenie. I tutaj narodziła się kwestia właśnie tego Eternal Mangekyo Sharingana. Czyli Itachi chciał, i taką wersję przedstawił później Sasuke, że chciał zabrać mu oczy, żeby zdobyć tego Eternal, tego wiecznego Mangekyo Sharingana. No bo Madara wyłupał oczy swojemu bratu, przez co ten Mangekyo Sharingan przestał dawać mu skutki uboczne pokroju właśnie utraty wzroku, no i mógł korzystać z niego tam w jakimś lepszym stopniu. Więc pytanie, jeśli tych dwóch braci, Madara i jego brat, mieli Mangekyo Sharingana, czyli do Mangekyo Sharingana Madary został wrzucony Mangekyo Sharingan brata, to znaczy, że żeby osiągnąć tego wiecznego Mangekyo, trzeba mieć 2 Mangekyo. A tutaj to wyglądało tak, jakby Itachi, chcąc osiągnąć wiecznego Mangekyo Sharingana, chciał wyhodować Sasuke, chciał w zasadzie wyhodować w Sasuke tego Mangekyo, dlatego mówił mu, że musisz zabić swojego przyjaciela, albo najbliższego w zasadzie, no nie? Żeby obudzić tego Mangekyo i on chciał, żeby Sasuke stał się silniejszy przez to, żeby potem mu skraść te oczy. Ale Sasuke nie obudził Mangekyo Sharingana.
W walce z Itachim on nie miał Mangekyo Sharingana. Dlaczego w takim razie Itachi chciał zabrać mu te oczy? Skoro to nie był Mangekyo Sharingan. A jeśli mógł zabrać sobie po prostu jakiegokolwiek Sharingana, żeby mieć tego Eternal, to dlaczego podczas rzezi na klanie Uchiha nie zabrał komukolwiek z klanu Uchiha Sharingana, bo tam były postacie z Sharinganami. Tak myślałem wtedy, bo potem zostało to rozwinięte i te prawdziwe intencje, prawdziwa misja Itachiego została też rozwinięta, ale dla mnie już się lampka zaświeciła. Dlaczego on chce zabrać z Sasuke oczy, skoro to nie jest Mangekyo? A jeśli zwykły Sharingan jest potrzebny, tak naprawdę nawet jeśli potrzebuje Mangekyo, to już wtedy wiedział o Madarze. Może dlaczego z Madarą się nie bił, skoro mógł jego Mangekyo zabrać? No ale okej, walka się zaczęła, tempo w ogóle tych odcinków było super, bo ja dosłownie czułem się jakbym te 20 minut odcinka w zaokrągleniu czułem się jakby trwały 30 minut albo 35 jeśli chodzi o ilość rzeczy, które były tam napakowane. Ja czasem było tak, że dochodzę do połowy odcinka, ale nie jestem tego świadomy. Dzieje się coś, tyle rzeczy, akcja, fabuła, historia. I jest przerwa na reklamę i ja myślę, dobra, koniec odcinka. Ja patrzę, to dopiero połowa minęła. Tam było tak to napakowane, ale podobało mi się to, bo też historia się po prostu nie oglądała za siebie. Ja myślałem, że troszeczkę więcej budowania będzie tego starcia Sasuke i Itachiego, a on go po prostu przyszedł i zaczął bić. Co prawda tam były plot twisty, no ale tak jak mówię, animacja, choreografia, mimo wszystko taki, nie wiem czy drobny minus, no może w pewnym sensie minus. Było tam tyle tych plot twistów, że ten go dźgnął, tak naprawdę to nie był on, tylko klon, że potem go dźgnął i potem to był klon, że potem to dźgnął. Ja już nie wiedziałem w co wierzyć i czym się ekscytować. Bo jak na początku Itachi jest dźgnięty przez Sasuke, to ja mówię, zakończył walkę w 2 minuty. Się okazuje, że nie, że to był klon. Potem go dźga drugi raz i mówię, okej, może teraz. Nie, to był klon. Potem go dźga trzeci raz. Nie, to nadal był klon. I potem jak się już faktycznie coś działo, to ja mówię, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, więc może poczekam, nie? I zabiera to trochę z tego pierwszego momentu ekscytacji. Takie robienie plot twistów cały czas, takie zamiana dosłownie o 180 stopni non-stop. Mój Sharingan widzi, że twój Sharingan widzi, że mój Sharingan widzi, że twój Sharingan... Dobra, kurwa, to nie jest Death Note, ja jestem fanem Dragon Balla, możecie się napierdalać? Żartuję. Dużo mieliśmy lora, dużo mieliśmy wiedzy odnośnie tego Mangekyo Sharingana, bo mieliśmy sytuację... Mówię o tym, że, wiecie, Sas zabił Itachiego drugi raz w ciągu 2 odcinków, wbił mu miecz, ten siedzi na tronie, potem Sas zza tronu wbija ten miecz, to się okazuje, że tylko genjutsu. Mieliśmy też info, że Madara jest jednym z założycieli Konochy, więc to też tak wybrzmiało, jakby on nie był 100% złą osobą, nie? Albo był dobry kiedyś i stał się zły, albo może jest takim nieoczywistym antagonistą, takim, którym myśli, że robi dobrze, aż do dzisiaj. No ale mieliśmy, tak jak mówię, wiedzę odnośnie tego Mangekyo, że to już wiedzieliśmy wcześniej, że Mangekyo oślepia, to Kakashi wiedział i to już o tym też rozmawialiśmy. Ale teraz się zacząłem zastanawiać, jak troszeczkę więcej się dowiedzieliśmy o tym Mangekyo. Skąd Kakashi ma Mangekyo Sharingana? Nie pamiętam, że to... Może to było, a ja zapomniałem, ale Kakashi bardzo długo go przebudzał, nie? Jak gonili za Deidarą w tym pierwszym arku Shippudena. Ale jeśli Kakashi... Bo Kakashi ma prawdziwego Sharingana od Obito, od Obito Uchichy. On nie jest z klanu Uchiha. Więc wygląda na to, że Mangekyo Sharingana można przebudzić nie będąc z klanu Uchiha, tylko mając po prostu Sharingana, ale pytanie, w jaki sposób Kakashi go przebudził, bo nie widzieliśmy momentu, w którym on zabija kogoś takiego bliskiego sobie. Wiadomo, on stracił ojca, więc może chodziło tutaj o to, tylko że, zresztą co ja gadam, on ojca stracił w dzieciństwie, zanim w ogóle dostał tego Sharingana, więc to nie może o to chodzić. Więc nie wiem, skopiował Mangekyo, bo widział go u Itachiego? Może. No i Itachi powiedział, że Madara to jest jego mentor, między innymi, więc być może ten zamaskowany z flashbacków, który zlecił Itachiemu tę rzeź na klanie, to może był Madara, wtedy tak myślałem, okazało się, że nie. Włosy się za bardzo nie zgadzały, ale to nieważne. Wiecie co? Jedna taka teoria szalona. Widzieliśmy w tych flashbackach Madary i jego brata, że oni na początku mieli czerwone oczy bez tych tomoe, bez przecinków, czyli mieli po prostu Sharingana bez wzorka, tylko źrenice i czerwone oko. A jeśli Kurenai też ma takie oczy? Ona ma czerwone oczy, które tak wyglądają. Ja myślałem na początku, że Sharingan zawsze ma te tomoe. Przynajmniej jeden. Na początku ma się ten jeden.
Ale tutaj wyglądało to, chyba że to była taka animacja po prostu i to bez sensu. Ale to wyglądało tak, że oni przebudzili to Tomoe, więc to oznacza, że można mieć, czy to jest nadal Sharingan, Sharingana bez tych Tomoe. Takiego totalnie dla nobków, nie? Dla początkujących. Były postacie z czerwonymi oczami, chociażby właśnie Kurenai, może to coś ma na rzeczy. No ale potem zaczęły się totalne dymy z tymi wzorkami i powiem wam, że ja już tego w ogóle nie czaję, bo mieliśmy dwóch braci, którzy mieli dwa różne wzorki Mangekyo Sharinganów i tych wzorków Mangekyo Sharinganów mieliśmy chyba z 6. Bo mamy Kakashiego, Madara, brat Madary, Itachi, Sasuke miał jeszcze innego i potem Madara po skradzeniu, po wszczepieniu sobie oka miał jeszcze innego. Więc o co tutaj chodzi? Jeśli tych wzorków jest 6, to nawet nie jest kwestia tego, że każda natura czakry ma swój, bo mogłoby być tak na przykład, że jak kogoś dominującą naturą czakry jest woda, to ma taki wzorek na Mangekyo. Tylko że w przypadku klanu Uchiha oni wszyscy byli z ognia. Dobrzy, nie? W ogóle to też jest zabawne, jak oni sobie to wszczepiają, bo mieliśmy Rin, która była medycznym ninja, więc ona była w stanie oko z Obito przeszczepić do Kakashiego, ale jak na przykład zrobił to Madara? Wkręcił sobie jak żarówkę, no też takie anime bardzo łatwo przedstawia to, że sobie ktoś wymienia oczy. A no, to jest trudne, chyba, nie? To jest trudne, tak żeby to samemu zrobić. Potem mieliśmy, na początku, tak moje pierwsze skojarzenie, dużo masek Tobiego, ale potem zobaczyłem, że to jest nawiązanie do ognia, więc chyba wygląda na to, że ta maska Tobiego to jest po prostu ogień, który jest tą dominującą naturą czakry klanu Uchiha. Madara stworzył swoją armię, walczył o Konohę, więc trochę mieliśmy taki podział, jak korzeń teraz jest takim podziałem, no nie, mieliśmy dwie frakcje, które mają trochę inne wizje, jak prowadzić wioskę i mieliśmy potwierdzone, Itachi to powiedział, że QB faktycznie został zesłany przez Madarę, więc to był taki gość, który nie potrafił przegrywać, sore loser, taki frajer, nie? Taki frajer, który nie potrafi przegrywać, tak został on przez Itachiego przedstawiony, ale potem Itachi automatycznie zapunktował, jak zaczął się wydzierać. Nie wiem, to może jest kwestia tego, że faktycznie jestem fanem Dragon Balla, ale jak Itachi w końcu zaczął dymić i mówi: Sasuke, jesteś moim nowym światłem, masz moje oczy! I zaczął krzyczeć i tak w ogóle odsłonił karty. Myśmy zobaczyli jakby prawdziwego Itachiego wtedy. To wszystko, co on do tej pory robił, wydało się wtedy jasne, że on tego Sasuke tak naprawdę chciał wyhodować sobie i w tym momencie zabrać jego oczy. Wtedy się zacząłem zastanawiać, no po co mu te oczy, jak on nie ma Mangekyo? To też tak będzie działać jako taka bateryjka, no nie? Że będzie miał tego Eternal Mangekyo? Nie wiem. Tak się zacząłem zastanawiać, czy jak Sasuke dalej tak nienawidzi Itachiego, to z czego w sumie ono czerpie teraz tę nienawiść? Z tego, że wybił klan Uchiha i Sasuke nadal kocha klan Uchiha? Z tego, że zabił jego rodziców, a on swoich też. On kocha dalej tych rodziców tak mocno? Bo wiecie, czas trochę leczy rany. Ale czy Sasuke tę swoją zemstę już tak robił trochę z przyzwyczajenia? To była taka nienawiść dla nienawiści? Czy to była kwestia tego, że zniszczył mu dzieciństwo? Czy że chodziło o klan? Bo wiecie, po tylu latach hodowania tego w sobie, no to jest zakorzenione. Ale żeby ta zemsta tak dalej płonęła, no to ona się musi wiązać z jakimiś silnymi emocjami. Sasuke jak był mały, no to stracił tych rodziców, to była wielka trauma. Trudno jest mi się po prostu trochę postawić w butach, nie kwestionuję tego, ale tak się głośno tylko zastanawiam. No i później mieliśmy kwestię tego, że Itachi zabiera oko Sasuke. Tak się wzdrygnąłem aż w pierwszym momencie, bo mieliśmy ten dźwięk i potem zobaczyliśmy, że faktycznie to było prawdziwe okaleczenie, chociaż ja mówiłem wtedy, że nie wierzę, że to będzie klon. I to był właśnie taki moment, co mówię, że już tyle razy było tych fake-outów, że mówię, dobra, to przecież wiadomo, że mu nie wyrwał tego oka. I potem się nabrałem, że jednak wyrwał. I potem się jednak okazało, że jednak nie wyrwał, bo mieliśmy jakiś glitch totalny. Wyszły jakieś w ogóle efekty przejścia jak w Windows Live Movie Maker. Ja sobie tak myślę, ja pierdzielę. W Dragon Ballu śmierci są cofane. Praktycznie wszystkie. No, może nie praktycznie, ale dużo śmierci jest cofanych. Że jak postać umiera, okej, wróci przecież, mamy smocze kule. W Naruto jest tak, że śmierć nie jest cofana, a dosłownie wszystko inne jest cofane, nie? Każdy cios, każda technika, którą zobaczymy, popchnięcie fabuły do przodu, okazuje się, że to było genjutsu. Chłopie, co ty nie wiedziałeś, że to jest genjutsu? Co ty nie wiedziałeś, że Madara jednak nie nasłał Kyubiego na Konohę? Mimo tego, że Itachi powiedział, nasłał Kyubiego na Konohę. I ja mówię, okej, nasłał Kyubiego na Konohę. 5 odcinków później nie nasłał Kyubiego na Konohę. I weź tu kurwa bądź mądry. No ale podoba mi się mimo wszystko.
Lubię być mimo wszystko czasem tak robiony w balona, bo jak się czegoś spodziewam, jak ostatnio śmierci Jirai, to nie jest aż takie duże zaskoczenie, to potrafi wzbudzić emocje, ale tutaj chodzi o samo zaskoczenie. A tutaj jestem robiony w balona. I po prostu czasem się zaskakuje. Fajnie, że Zetsu tam siedział w suficie i to komentował, nawet że on tam ma dwie osobowości, bo mogli ze sobą rozmawiać i tak tłumaczyć widzowi trochę, co się dzieje, no nie? Rozbawiło mnie trochę i zdziwiło nawet, jak się okazało, że jakieś mamy tam, wiecie, jutsu, genjutsu, srutsu, mangekyo sharingany i inne rzeczy. Się okazało, że Itachiego zranił shuriken po prostu, zwykły, nie? Znaczy zwykły. To było cwane, co zrobił Sasuke. Potem mieliśmy walkę na dachu i mieliśmy nawet taki akcent dragonballowy, bo mamy tutaj Beam Struggle, no nie? Dwa promienie się tak zderzają ze sobą. No i wtedy mi się przypomniało, jak zobaczyliśmy to Amaterasu, tego materaca, że Jiraiya przecież kiedyś w pierwszym Naruto schował ten płomień do książki, znaczy do zwoju w zasadzie, nie? I ja wtedy zadałem pytanie, czy on mógłby go użyć. Czy on jak go przechowuje, to może go wyrzucić. Nigdy tego nie zobaczyliśmy, pewnie tego już nigdy nie zobaczymy. No idźmy dalej. Sasuke użył techniki Orochimaru, no i tutaj było widać, że kurde, ten Orochimaru naprawdę pomaga Sasuke w tej walce. I Curse Mark, i transformacja, i latanie, i te węże, które blokują tu i tam, i ta regeneracja. Wiadomo, to zużywa dużo czakry, ale no tutaj mieliśmy tak naprawdę być albo nie być, bo Amaterasu nie może zostać ugaszone, jeśli nie spali tego celu. Tak myślałem do tego momentu, bo 5 odcinków później wiadomo, co się wydarzyło. I tak sobie myślałem, kurde, w sumie szybko im się ta czakra skończyła, bo ta walka trwała, nie wiem, 2-3 odcinki może i oni już są wyczerpani. Może to jest kwestia tego, że w Dragon Ballu te walki trwają po 40 odcinków. O, może przesadzam, ale 20. A tutaj hop-siup, Itachi zaczął kasłać i tak to wyglądało, jakby już był koniec, ale to też chyba było wytłumaczone w taki sposób, że Mangekyo Sharingan tak obciąża, bo dosłownie z tego oka krew mu leciała. Tylko nie wiem dlaczego z jednego w sumie, a nie z drugiego, bo tam tak mówił, że jednym okiem coś robi, a drugim okiem coś innego. Zacząłem się zastanawiać, jeśli Mangekyo Sharingan tak obciąża, to jakim cudem Madara i jego brat, korzystając z Mangekyo Sharingana, byli w stanie opanować, jakby podporządkować sobie cały klan Uchiha. Że to trochę trwało mimo wszystko dłużej niż te 5 minut walki Itachiego i Sasuke. I tak sobie wtedy myślałem, kurde, jak oni nie mają czakry, to może wleci jakieś taijutsu i będą się po prostu bić pięściami. Może Sasuke zrobi atak tego lotusa, no nie? Co robił Lee. Albo, i to była taka moja skromna teoria, odpali bramy w ciele, jak Lee odpalał, nie? Nie było tak. Szkoda. Chociaż też się to fajnie skończyło. Znowu na chwilkę wróciliśmy do tych drobnych retrospekcji, ale dosłownie na moment i tak wtedy zacząłem się zastanawiać, oni mają swoją dzielnicę? Mieli w zasadzie swoją dzielnicę? Też to zostało wytłumaczone, więc o tym nie będę teraz mówił. No i podobało mi się to, że Sasuke w końcu ruszył głową, tak samo jak w walce z Deidarą, że robił krok do przodu, przed przeciwnika. To ciepło, które puścił w atmosferę, żeby sprowokować pioruny, stworzył ten epicki atak, który pasował bardzo na koniec walki. Jeszcze myślałem, że może powie na niego głupi starszy bracie, no nie? Tak jak Itachi mówił do niego, że może takim tekstem rzuci na sam koniec, ale urwał, no Itachi oberwał tym piorunem, rozbawiło mnie to, że mimo wszystko nie stracił nawet gumki do włosów. Gumka do włosów jest chyba silniejsza niż w ogóle Ino w tej historii, ale wtedy to takie uczucie, nawet ja to trochę czułem z Sasuke, bo wtedy myślałem, że Itachi został pokonany jednak, że Sasuke w końcu to zrobił, że przez całe życie dążył do tego momentu, jakby wygrał mundial dosłownie. Jakby trenował od dziecka tylko po to, żeby to zrobić i nagle jest finałowy gwizdek i wiesz, że to zrobiłeś. I to jest jakby koniec tego wszystkiego, co do tej pory na tobie ciążyło. No, nie do końca, bo Itachi jednak przeżył, ale nie byłem rozczarowany, bo pojawiło się coś, o czym oczywiście wiedziałem, ze względu na sagę Moro w Dragon Ballu Super w mandze. Susano. Kiedyś na to mówiłem Susano, bo wydawało mi się, że to brzmi jakoś tak lepiej spływa z języka, ale teraz to jest Susano. Tam jakie 2 O na końcu. Susano. Nie jest jeszcze wytłumaczone, ale jak Itachi zrobił to i mówi Susano. Ja mówię, Susano! Wiem, co to jest! W końcu wiem, że coś takiego ma być! Już miałem marudzić w ogóle, że fajna walka, ale trochę krótka, bo Itachi zginął, a on wraca jeszcze z tym Susano. Dużo się mega działo naraz. Itachi jednak nie zginął i w sumie
okej, że nie zginął, ale nie wiedziałem, jak to się ma skończyć. Potem chwilę oczywiście później się pojawił Orochimaru i to też było ciekawe, bo Orochimaru tak naprawdę został wchłonięty przez jakiś tam miecz, który miał Itachi, który wchłonął Orochimaru i wysłał go do jakiegoś wymiaru na wieczność, więc z jednej strony myślałem sobie, ja pierdzielę, Orochimaru jednak żyje. I to było akurat dobrze wytłumaczone, że Sasuke czakra została zużyta do końca, więc on tak naprawdę nie zabił Orochimaru, tylko go pochłonął i stłumił go, to jest lepsze słowo. Więc jak go nie miał już swojej energii, to Orochimaru był wolny i wyszedł, ale Itachi go wciągnął, więc tak sobie myślałem, kurde, dla fanów Orochimaru to musiało być mega ciężkie, że gość wraca i chwilę później dzieje się coś takiego i tam się nawet pojawił taki wąż, który myślałem, że Orochimaru przeżył i tam będzie kicał sobie jak taka żaba Ginyu, no nie, też przeżyje, gdzieś tam wróci za 100 lat, ale jednak chyba nie, bo trafił go materac, więc tam płonie po wsze czasy. Myślałem, że teraz, jak Sasuke już był taki przerażony, stał pod tym murem i Itachi widzi w jego stronę zabrać mu to oko, wleci teraz Naruto, uratuje Sasuke i Sasuke będzie, nie wiem, czy zdziwiony, czy zdenerwowany, że się wtrącił, czy wdzięczny, czy może coś mu się zmieni. Nie było czegoś takiego, ale kurde, na sam koniec. Jak Itachi go tak puknął w czoło, jak w dzieciństwie i zemdlał, ja mówię, co jest grane? Ja nie wiem, co tutaj sądzić o tym wszystkim. Nie zabrał mu tego oka, puknął go może dlatego, że uznał jego wyższość i już nie miał siły. I potem było też powiedziane, że on nie walczył w 100%. Nie wiem, dziwna to była walka i wtedy myślałem, że kurde, nie wiem w ogóle, co o tym sądzić, bo to taka dziwaczna walka. Były tam zwroty akcji, ale za dużo się zadziało, żebym ja tak na gorąco mógł powiedzieć, czy mi się to podobało, czy nie. Na pewno na plus to, że nie było cenzury, ale oczywiście to było wtedy, a chwilę później dowiedzieliśmy się, o co chodziło w tej walce, więc też trochę swoje zdanie mogłem na spokojnie już wyrobić. Mieliśmy potem powrót do walki z Tobim, naszych wojowników z Konochy, bardziej niż to jutsu Tobiego zszokowało mnie to, że zobaczyliśmy usta Shino po raz pierwszy. I jeszcze jedna taka rzecz, bo Tobi się tam mega szybko teleportował, znikał tu i tam i przypomniało mi się coś, że Itachi zabił tego swojego przyjaciela, Shusui, tak się on nazywał, o którego też jakby podejrzewali go ci współpobratymcy, można powiedzieć, z klanu Uchiha, że to Itachi zabił tego Shusuya. No i faktycznie tak było. I on był nazywany, ten Shusui, jakimś tam mistrzem teleportacji. Coś w tym stylu było. I tak sobie teraz myślę, kurde, Tobi też się zajebiście teleportuje, też z Uchichy, może też jest to jakoś powiązane, nie wiem. Tylko, że wiecie, Tobi już jest Madarą, trochę jest tym Obito, może to jest kilka osób naraz, nie wiem. Kiba, na pewno to jest jedna osoba i trochę bezużyteczna, robią naprawdę z niego taką jamszę, takiego jamszę. Rozbawiło mnie to jak Naruto, dosłownie niczym Luffy wymyślił ksywkę. Aloes, no, podoba mi się to. No i Tobi jakie wyjście. Ja pierdzielę. Miało już nie być takich dziwnych zniknięć, że ktoś sobie znika i nagle wycofuje się z walki, ale w przypadku Tobiego to jest dobrze zbudowane, czy wytłumaczone, zbudowane, że on po prostu tak potrafi i już. Nawet Kakashi się osrał, jak zobaczył, że tam jest Sharingan. Tobi nagle zmienia, wiecie, w ogóle głos. Jeszcze się spotkamy. No ale dobra, drużyna z Konochy biegła tam po Sasa. Yamato oczywiście kozak. Fajnie, że Yamato cały czas jest w ekipie, bo myślałem, że będzie tylko na jeden ark, ale się przydaje tutaj. No to jutsu drewna i w ogóle jego umiejętności są świetne. Kakashi oczywiście też ma jeszcze jednego Sharingana, to tam jest jeszcze jedna sprawa. No i potem Madara, który przychodzi do Sasa, ściąga maskę, patrzy na niego tym Sharinganem i Sas też ma Mangekyo. I jeszcze Materaciego robi, nie? Jak Zidane głowę w Materaciego, tak tutaj Sasuke puszcza Amaterasu na Madarę. Ja mówię, czy on odblokował Mangekyo poprzez zabicie Itachiego? Ale mieliśmy zabić kogoś takiego bliskiego, więc w sumie to nie są takie same emocje jak w dopełnieniu swojej zemsty, więc nie wiem. Ale później się okazało, że to tak naprawdę Itachi mu wszczepił, to jutsu tak naprawdę mu zaszczepił, żeby Madarę unieszkodliwić w tym momencie, bo spodziewał się, że do tego spotkania dojdzie. Ja w ogóle myślałem w tamtym momencie, że Konoha zabierze ciało Sasuke, zabiorą go nieprzytomnego do szpitalu w Konosze, Sasuke się budzi i widzi, jak Sakura siedzi przy nim i obiera mu jabłka. Jak wtedy w pierwszej serii, nie? To byłoby zajebiste, ja bym tak zrobił. No, może dlatego właśnie nie jestem mangaką. I tak sobie myślę, jaki jest w takim razie teraz cel
Saskę. Zabić Madarę? Bo on mówił, że też chce zabić Madarę. I dlaczego zabił? Może dołączy do Akatsuki teraz? To też potem się pojawiło. Tempo było zawrotne i potem się jeszcze dowiedzieliśmy tej całej historii. Mówię, autostrada A2, 160 km na godzinę, dużo się działo, ale bardzo podobało mi się to, że mamy po prostu treściwe odcinki, a jak jeszcze oni zaczęli z Itachiego robić dobrego, ja mówię, nie, serio? Serio? Z Itachiego będziemy teraz robić dobrego? Z tego gościa, którego nie widzieliśmy w ani jednej pozytywnej sytuacji, nawet jak się okazało, że widzieliśmy w pozytywnych sytuacjach w dzieciństwie, to on udawał. No ale dobra, ja też tak jak Saskę się zachowywałem. Nie chcę tego słuchać, to są kłamstwa. Ale powiedz, co masz nam do powiedzenia, to zobaczę, czy wierzę. Jak bronić tego, że on chciał mu oczy wydłubać, no i było krok od tego, ale w sumie nie zrobił tego finalnie, nie? Potem lore dropy tak zwane, nie? Upuszczenia historyczne. 80 lat temu. Ja bym chciał, żeby Dragon Ball tak robił. Że tam ktoś mówi, 80 lat temu było to i to i to. Hashirama Senju, pierwszy Hokage ze stylem drewna. Cieszę się, że w końcu było coś o nim wspomniane, chociaż nie mieliśmy wiele na jego temat. Był zajebistym gościem z tego, co tutaj się dowiedzieliśmy. Miałem nadzieję, że może pokażą, dlaczego miał drewno jako jedyny, no ale nie pokazali, może kiedyś. Historyjka była super, bardzo się wciągnąłem. Potem się okazało, że jednak Uchichy nie stoją za atakiem na Konohę i że to były jakieś naturalne zrządzenie, że Kyuubi po prostu zaatakował Konohę. No ale oczywiście Danzo i Korzeń powiedzieli, nie no kurwa, no wiadomo, że to Madara, skoro oni potrafią kontrolować Kyuubiego, jaka jest szansa na to? Dlatego mieli to swoje takie, no powiedziałbym getto, taką swoją dzielnicę, ale to trochę wyglądało jak takie getto. I wtedy się zacząłem zastanawiać, no dobra, no to po co są te wszystkie teksty do Sasa Itachiego, skoro on chciał zapobiec rewolucji? Jeśli to był jego prawdziwy cel, to po co on chciał, żeby Sasuke go tak znienawidził? I potem w zasadzie wyszło, że on chciał, żeby całą chyba nienawiść wziąć na siebie. Żeby Sasuke nie nienawidził rodziców, bo jego ojciec był przewodniczącym tego buntu. Być może sens życia Sasuke by się załamał. No i Itachi nie mógł się zdobyć na to, żeby zabić swojego młodszego brata. Tylko że wtedy tak sobie uświadomiłem, że może w takim razie nie chciał, żeby Madara się spotkał z Sasuke, bo Madara zna prawdę, albo Itachi podejrzewał, że Madara może znać prawdę, bo Madara mówił, że Itachi zginął myśląc, że nie zna prawdy. Madara, ale jednak znał, ale podejrzewał. Dlatego właśnie zaszczepił tego czarnego płomienia w Sasuke, żeby zaatakował on Madarę i Madara nie wypaplał całej prawdy. Plus jeszcze mega fajnie się okazało, że tak naprawdę docisnął Sasuke po to, żeby Orochimaru wyszedł i żeby ten Orochimaru opuścił Sasuke, zabrał mu tego Kersmarka, zabrał tę klątwę z niego, więc Itachi tak naprawdę to wszystko zaplanował i uratować chciał swojego brata. I ja tak oglądam, mówię, nie, dobra, zaraz się okaże, że Naruto jest głównym villainem. Ja już, nie wiem, babka z ramenu tak naprawdę dosypywała wszystkim, nie wiem, Viagrę do tego ramenu i... Ale wtedy zaczęło mi się też to składać, że dlatego Itachi, jak spotkał Naruto, to nie był zainteresowany przejęciem Naruto, bo jego celem nie było zabieranie bestii, jakby chwytanie bestii, bo on nie wypełniał rozkazów Akatsuki w takim sensie, że on Konohę chciał zostawić w spokoju, bo mieli taki układ, nie? Tylko w takim razie dlaczego Madara no to pozwalał, skoro wiedział, że Itachi jest taki, że tak naprawdę chce chronić Konohę, nie chce robić rzeczy, które robi Akatsuki i Madara o tym wiedział, a i tak Itachi go trzymał, no ale okej. I ja wtedy sobie myślę, okej, to może będzie tak, że jak teraz się okaże, że Itachi był dobry dla Sasuke i chciał chronić wioskę, to może Sasuke wróci do wioski i będzie chciał ją chronić. No nie do końca. Jak zobaczyliśmy te sceny jeszcze raz, po tej całej informacji, że Itachi jednak chciał dobrze i że wszystko robił dla swojego brata, i jeszcze raz te sceny zobaczyliśmy z dzieciństwa. I potem tego Itachiego, który uśmiecha się na samym końcu i mówi przepraszam Sasuke, nie sądziłem, że będę w stanie się wzruszyć przy Itachim i przy Sasuke. Przy dwóch postaciach, które do tej pory były dla mnie takie edgy. Takie, wiecie, on chce się zemścić, a drugi nawet się nie uśmiechnął ani razu w życiu. No i potem, kurde bele, co jest grane? Wiadomo, Sasuke płacze, to też była mocna scena, ale on mówi, że dobra, już nie jesteśmy wężem, tylko jesteśmy jastrzębiem, nie? Taka. Do tego też przejdę, bo mam taką drobną teorię. Znaczy teorię. Zauważyłem pewną rzecz. I że Taka chce zniszczyć Konohę. Nie, kurwa, było tak blisko. Nie w tę stronę, gościu. Myślałem, że wrócisz. Ale z drugiej strony zajebiście on się wpisuje w rolę tego antagonisty.
Taki trochę Eren się zrobił z niego, nie? Tak stał nad tym morzem, tak to wyglądało. Stał nad tym morzem jak Eren na samym końcu 3. sezonu i mówi: a jak ich wszystkich zabijemy, to będzie dobrze? A Sasuke mówi: my ich wszystkich zabijemy tak czy siak, po prostu. Mieliśmy sprytny retcon, że teraz nagle Sasowi się wszystko przypomniało i nawet zobaczył, że Itachi płakał. Okej, to też było fajne, ale mimo tego, że trochę to jest naciągane, że teraz nagle mu się przypomniało. Powiedzmy, że już na trzeźwo. Jak już na trzeźwo z innej perspektywy zobaczył na te swoje wspomnienia, to mógł połączyć kropki. Do tej pory być może to wypierał. I jak on chce odrodzić klan Uchiha? Jest ich dwóch. Madara i Sasuke. Więc chyba, że na przykład można robić hybrydy, jak w Dragon Ballu, hybrydowy Saiyanin. Tak samo tutaj dziecko nie z klanu Uchiha, w sensie inaczej, ojciec z klanu Uchiha, matka nie z klanu Uchiha, to dziecko będzie miało Sharingana, czy nie może mieć Sharingana, czy to musi być, powiedzmy, czysto krwisty Uchiha. Oni się chyba nie krzyżowali tylko ze sobą. No i potem Kisame się spotyka z Tobim i ja tak to patrzę na to i mówię, jak to mówią, Eureka. Eureka, puknąłem się w głowę. Co prawda to była mocna informacja, że mamy Madary, który został przez Kisame nazwany byłym Mizukage. Czy to jest ważne, że co to chcę powiedzieć? Nie wiem, ale sami ocencie. Nie wiem jak to się ma do Madary, ale Mizu, ja to znam słowo, więc wiem, że to jest woda. I ja sobie myślę, kurwa, oni są z kraju wody chyba, nie? Coś w tym stylu. Więc Mizukage. Hi to jest ogień, więc nie do końca, ale Hi to jest ogień, a mamy kraj ognia, więc jest Hi-Kage, Hokage, podobnie, nieważne. Ale mamy jeszcze Kaze-Kage. Kaze to jest wiatr, więc mamy kraj wiatru, gdzie jest ta wioska piasku, nie? I jeszcze jedna rzecz. Taka, czyli ten jastrząb, sokół, taka jaka jest nowa drużyna, nowa nazwa drużyny Sasuke. Oczywiście to oznacza to jastrząb i sokół i to też nawiązania do tego zwierzęcia były już wcześniej, ale taka od tyłu to Akat. Akatsuki. Akatsuki. Ski to znaczy lubić. Ski, no nie? Czyli lubię jastrzębia. Dobra teoria, czy nie jest żadna teoria, ale idziemy dalej. Mic drop. Mic drop. Zastanawiało mnie to, jak oni mieli pakt z Itachim, żeby nie tykać Konohy, a zbierali te bestie, to co by się okazało, jakby zebrali 8 bestii, Itachi by żył i ostatni by został Naruto. To czekamy, aż Itachi umrze? Czyli jakby zostawiamy Naruto? No ale przecież Itachi tak naprawdę gonił za Naruto w pierwszej serii, więc może chodzi o to, że zostawiamy Konohę, ale niekoniecznie zostawiamy Naruto. Może tak. To on gonił za Naruto w pierwszej serii, a teraz jak go spotkał w lesie, to mówił, że już tam ma go w nosie. No i potem 4 wypadło z Akatsuki, 4 nowych wchodzi. Ja pierniczę. Sasuke w płaszczu Akatsuki. No to jest taki fanserwis. Co odcinek jakieś po prostu rzeczy, które wręcz zakrawają w mojej głowie o jakieś fanowskie teorie. I one się dzieją. I to jest naprawdę mega fajne. Sasuke w płaszczu Akatsuki. Zastanawiałem się, czy dostaną pierścienie, czy oni są oficjalnymi członkami, bo nie widziałem pierścieni na ich rękach. A na przykład Suigetsu widzieliśmy, że on się zmienia w wodę, więc jakby na przykład miał pierścień na ręce i zmieniłby tę rękę w wodę, to on by spadł i potem już nie mógłby go odzyskać. Czy może to jest tak, że on by zniknął, a potem jakby wrócił rękę, to ten pierścień by nadal był. No i potem mieliśmy tego Jinchuriki, który... Fajnie, że został w końcu jakiś pokazany, chociaż trafił nam się jakiś raper, ale muszę przyznać, że jego moc była dość interesująca. Okej, w pewnym sensie to była taka parodia Zoro, no bo tutaj mieliśmy 8 ostrzy, które on trzymał nawet gdzieś tam pod kolanem, ale choreografia, jasny gwint, choreografia, animacja, no zaimponował mi ten Big Mac, nie pamiętam jak on się nazywał, jakiś tam, no coś w tym stylu, jakiś Big Mac. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że gość praktycznie w parę minut prawie pokonał Sasuke. No tu mamy chyba jasne równanie. Itachi był słabszy od Big Maca. Chyba, że Itachi no faktycznie nie walczył na 100%, ale mniejsza. Karin, jak się okazało, ma leczenie po ugryzieniu. To było dość dziwne, chociaż to zostało wytłumaczone, że on po prostu zsie jej czakrę. No i potem, ten kolejny Sharingan. To na czym polegają te wzorki? O co chodzi z tym Mangekyo Sharinganem? Dlaczego każdy ma inny? Od czego to zależy, nie wiem. I podejrzewam, że to może być jeszcze tknięte, no bo to jest istotne. Jak Sharingan normalny wygląda zawsze tak samo, to Mangekyo nie wygląda tak samo. I potem Karin pokazuje, że tam może tutaj mnie ugryźć. No,
To już chyba nie były ślady po leczeniu, tylko po czymś innym. To było zabawne, że oni go leczą, nie? A Big Mac czeka, bo tam Sasuke też dostał bardzo mocno w jednym momencie. Mieliśmy wspomniane, że genjutsu nie działa na gościa, który jest Jinchuriki i ma kontrolę nad swoją bestią, więc to jest bardzo ciekawa informacja, bo Naruto być może w przyszłości to osiągnie, nie? Więc też będzie odporny na genjutsu. No i bardzo podobała mi się scena, jak się Saskiemu przypomnieli koledzy, więc to jest jeszcze taka dodatkowa warstwa do tej postaci. Bo my już patrzymy na Sasuke, który jest kurwa na 100% przeciwko nam, ale coś jeszcze jednak w głowie tej jest. Coś jeszcze jednak tam świta i teraz myślę sobie, kurde, może jednak będzie powrót. Chociaż raczej się spodziewam po prostu emocjonującej walki Sasuke kontra Naruto, która będzie wzruszająca i ktoś tam umrze mimo wszystko. Teraz się zastanawiam, czy Sasuke w obecnym stanie jest bardziej zbuffowany czy znerfiony? Też znowu nomenklatura gamingowa. Czy jest silniejszy niż był, czy słabszy? Nie ma Orochimaru, czyli wielu umiejętności takich regeneracyjnych, ale też, wiecie, węże, bla bla bla. Nie ma Kersmarka, więc nie ma transformacji, ale ma za to Mangekyo Sharingana, który też ma cenę, no nie? Co widzieliśmy przy tym Amaterasu, które zostało ugaszone. Tego nie robił nawet Itachi, także Sasuke tutaj, nie wiem, w jakimś sensie być może przewyższył Itachiego. I powiem wam, te 2 odcinki z tym Jinchuriki w sumie fajne. Takie wystarczające, żeby rozwinąć tego Jinchurikiego. Nie byłem smutny, że to się skończyło tak szybko, że został pokonany, ale nawet takie 2 odcinki, kiedy widzimy jakąś walkę z tym Jinchuriki, widzimy jego umiejętności, jakiś charakter, to mi starcza. Ja nie mówię, żebyśmy widzieli wszystkich, zwłaszcza, że zostało ich już mało, ale kurde, chyba wiem, że następny filerowy ark tyczy się 6-ogoniastej bestii. Nie wiem, czy go oglądać. Szczerze, nie będę was nawet pytał, bo kiedy to widzicie, to już jestem dawno z przodu. Jak gdybym nagrywał to wszystko w jednym odcinku, to ten film trwa... Nie, dobra, koniec. Ja nagrywam kurwa godzinę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Czekam na wasze komentarze, te bez spoilerów. Bardzo was proszę, naprawdę. Nie mówcie mi nawet takich rzeczy, o jeszcze to zobaczysz, o jeszcze to będzie. Zobaczę. Tak, zobaczę. Nie musicie tego pisać, ale jeśli już coś możecie powiedzieć, a to nie jest spoilerem, bo to już było mówione, ale ja to przeoczyłem, to oczywiście doceniam całą aktywność. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana. Gdybym jeszcze to nagrywał z 2 tygodnie temu w tych upałach, nie wytrzymałbym tyle czasu jeszcze w podkoszulce.